Cześć wszystkim, witam w Srebrnym Trzosie. Dzisiaj kolejny odcinek. Opowiemy trochę, ja opowiem o oszczędzaniu. Dostaję od Was takie maile, pytania, generalnie z pytaniami, jak ja to zrobiłem, że uzbierałem sobie taki stosik, od czego zaczynałem. No, żebym się jakby zdradził tą ten mój sposób na zbieranie srebra. No i co? Dlatego dzisiejszy temat o oszczędzaniu, dlatego że oszczędzanie to moim zdaniem jedna z najlepszych inwestycji, taka, o którą można zacząć. Ja wiem, zaraz zaczną się tematy, że oszczędzanie to jest zupełnie co innego niż inwestowanie. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to różnica. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że oszczędzanie to jest taki sposób zarabiania pieniędzy, y, odłożenia pieniędzy, który możemy zacząć już, który możemy w pełni kontrolować i nad którym panujemy. I właśnie zanim zacząłem jakiekolwiek inwestowanie, wszystko jedno, czy akcje, czy właśnie w metale, bo metale bardzo polubiłem, to zacząłem od oszczędzania. I to właśnie dzięki oszczędzaniu uzyskałem taką wolność finansową, spokój i taką satysfakcję, że mogłem potem wolne, zaoszczędzone środki inwestować dalej w inne aktywa. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do subskrybowania, dawania lajków, komentarze, oczywiście mile widziane. Dziękuję wszystkim, którzy już subskrybują kanał. No, jest coraz więcej, bardzo dziękuję. No i zapraszam kolejne osoby, jeżeli jeszcze tego nie robią. No ale przejdźmy do tematu. No i właśnie, jak ja zacząłem oszczędzać? Jak to wyglądało w moim przypadku? Wrócę jeszcze do tych komentarzy i maila. No, tam mail kilka dostałem, ale w każdym razie no, były w takim stylu, że fajnie się zbiera srebro, fajnie się inwestuje, wydaje pieniądze, jak się ma hajs. No i tak do końca nie jest. No, ja jestem przykładowym szarym Kowalskim, nazwijmy to. Średnia krajowa, kredyt na karku. Więc wcale tych pieniędzy nie ma tak dużo, żeby można było nimi na lewo i prawo szastać, czy tam wkładać w metale szlachetne, które lubię i które polecam. Ale zawsze coś tam trzeba kombinować. No i od czego? Zanim zacząłem inwestować, zacząłem oszczędzać. I pierwszą zasadą oszczędzania w moim przypadku, i to każdemu zawsze mówię, zapłać najpierw sobie. Nie czekaj, aż zapłacisz wszystkie możliwe rachunki, kredyty, światło, wodę, gaz, prąd, co tam sobie jeszcze wymyślisz. Zawsze, oczywiście te rachunki płacę też i to w pierwszej kolejności, od razu jak wpada pensja, to płacę rachunki, ale też między tymi rachunkami płacę sobie. No i właśnie, ta zasada, żeby zrobić to na samym początku, a nie na koniec miesiąca, powoduje to, że zawsze mam te pieniądze, żeby je wpłacić. Otworzyć sobie konto oszczędnościowe i wpłacić na właśnie konto oszczędnościowe. Najlepiej takie, z którego nie można za często wyciągać pieniędzy, bo nie oszukujmy się, zawsze to kusi. Warto, aby to był taki priorytet, taki pewnik, że oprócz tych rachunków, tak jak rata kredytu, tak jak rachunki, tak samo płacimy najpierw sobie i wtedy będziemy oszczędzać. I ile oszczędzać? To jest też ważna rzecz i częste pytanie. Bo jedni mówią, nie wiem, 100 zł, 200 zł, 10%, 20% czy 1000 zł miesięcznie. Wszystko jedno, byle
robić to systematycznie. Chociaż o tych procentach i ile powiem tam wam dalej. Dla mnie też formą oszczędzania właśnie jest srebro i zakupy metali szlachetnych, złota, srebra. Dlatego, że takie oszczędności ciężej naruszyć, ciężej spieniężyć, wyprzedać, a jeżeli mamy gotówkę albo odłożone pieniądze na koncie zawsze, to kusi, żeby sobie podebrać, żeby sobie, nie wiem, sprawić przyjemność, kupić jakąś kolejną rzecz lub wydać na inne uciechy. Dlatego, chociaż nie powiem, że srebro i metale są dla mnie też no, przyjemnością. To kolekcjonowanie, zbieranie jest dla mnie przyjemnością, więc wydając na przyjemność, wydając na tego typu hobby, ja sobie jednocześnie odkładam i magazynuję mój majątek. Dlatego polecam każdemu taką formę. Oszczędzając w ten sposób, budujemy sobie tą słynną poduszkę finansową. U mnie na kanale już ci, co śledzą, słynną poduszkę powietrzną. Poduszkę finansową, dzięki której zawsze możemy mieć środki na jakieś nieprzewidziane wydarzenia. W stylu, nie wiem, wyjście do dentysty, zepsuty samochód, najgorzej, nie wiem, stracić pracę. No i taka poduszka finansowa odłożona na zabezpieczenie finansów, które pozwoli nam przeżyć 3 do 5 miesięcy, mówi się tam pół roku, rok czasu. To już indywidualne podejście każdego z nas. Natomiast dzięki takiej poduszce finansowej też czujemy to bezpieczeństwo i jest ona takim fajnym buforkiem, że nie trzeba będzie się zapożyczać. A najgorszą rzecz w oszczędzaniu, jaką możemy zrobić, to brać kredyty. Kredyty konsumenckie. Oczywiście wiadomo, no sam mam kredyt mieszkaniowy, natomiast kredyty konsumenckie, można powiedzieć, najgorsze zło. Spłacamy nie tylko sumę, którą pożyczyliśmy, ale oczywiście odsetki. No i te odsetki są no zawsze to jest dodatkowy pieniądz, który musimy zapłacić. Taki frajerski pieniądz, jak dla mnie. I odkąd posiadam poduszkę finansową, praktycznie nie biorę żadnych kredytów takich konsumenckich, finansowych na jakieś tam szybkie przyjemności, nazwijmy to. A poduszka też pozwala mi czasem zapożyczyć się na, nie wiem, wyjście na piwo z kolegami, jeżeli już gdzieś tam końcóweczka jest pieniądza. Poza tym pozwala mi inwestować nawet właśnie w srebro. Bo jeżeli na rynku okazuje się nagle, że mamy jakąś fajną okazję do zakupu, bo cena fajnie zmalała, spadła, tak jak teraz zresztą, to nie muszę czekać na kolejną wypłatę, tylko reaguję natychmiast, pożyczając sam sobie pieniądze z poduszki właśnie finansowej. Kolejna taka ważna zasada, którą ja stosuję, nie wiedziałem trochę jak ubrać to w słowa, ale nazwijmy to: oszczędzaj nie sumą, a procentem. Dlatego, że no, mówi się o tym, że odkładaj sobie pieniądze, odkładaj pieniądze. 100 zł, 200, dobrze zarabiasz, odkładaj 500 zł. Ale jeżeli zarabiasz, nie wiem, 10 tysięcy, a ty cały czas odkładasz 100 zł, no to jest to bardzo słabe oszczędzanie. W ten sposób nie zbudujesz znaczących finansów i pieniędzy, które będziesz mógł potem sobie przeznaczyć czy na inwestycje, czy na jakieś cele, na które będziesz tam odkładał. Dlatego lepszym rozwiązaniem, i to polecam wam zrobić, jest ustawienie sobie procentu, który
odkładamy. Czyli nie suma, a procent. Dlatego, że no jeżeli powiedzmy dostaniemy podwyżkę, dostaniemy awans, te nasze zarobki wzrosną, a my cały czas będziemy odkładać na te konto oszczędnościowe 100 zł, no to słabo, nie? Zdecydowanie lepiej ustawić sobie powiedzmy, nie wiem, 10, 15, to już indywidualnie każdy musi wyliczyć jaki procent. Ja mam właśnie taki procent ustawiony i w momencie, gdy dostaję taką podwyżkę, te oszczędności też zwiększają się o dany procent. I działa to w dwie strony, bo może się okazać, że nie wiem, jesteśmy na jakimś długim chorobowym i przez ten okres no, zarabiamy mniej, te 80% L4 na przykład, ale jeżeli mamy ustawiony ten procent, to te pieniądze, które odkładamy, też procentowo są mniejsze i nie dotkną nas tak bardzo w naszym codziennym budżecie. Dlatego, tak jak mówię, lepiej ustawić sobie ten procent. A jak ustawić taki procent? No tutaj ważne jest, żeby kontrolować swoje wydatki. Czyli tak naprawdę prowadzić sobie takiego domowego PNL-a, albo nie wiem, różnie to nazywają, nie wiem, jakąś książkę przychodów, rozchodów. Budżet domowy. W każdym razie powinniśmy sobie zapisywać, sprawdzić, na ile możemy sobie pozwolić, ile wydajemy miesięcznie na opłaty światło, wodę, gaz, ile wydajemy na przejazdy, czy tam do pracy, czy w ogóle, nie wiem, na zakupy, ale ile tego paliwa miesięcznie tankujemy, bo jest to zazwyczaj wydatek. Powinniśmy sobie ustawić jakiś tam, nazwijmy to limit, czy zakres pieniędzy, które wydajemy na rozrywkę. Ustawić sobie, ile pieniędzy wydajemy na jedzenie, żywność. I dzięki temu, podliczając to wszystko, będziemy wiedzieli, ile zarabiamy, ile wydajemy, a jaki procent z tego będziemy mogli bezpiecznie sobie odkładać. Odkładać dlatego, że mówię, to jest dla mnie pierwszy stopień do inwestowania. Najpierw oszczędź, a potem dopiero zainwestuj. No i trzeci taki punkt, który dla mnie jakby jest ważny, który ja stosuję. Ja to nazwałem zachowaj poziom wydatków mimo wzrostu zarobków. Czyli mimo tego, że następuje jakiś awans, nie rzucam się nagle na, nie wiem, wakacje w Zanzibarze, czy gdzieś tam, kurde, na Tahiti, tylko cały czas wydaję na takim samym poziomie, który żyje sobie spokojnie, odkładając za to większy procent wtedy. Ważne, żeby ten jakby poziom cały czas był na tym samym, w tym samym, no poziom na tym samym poziomie, dlatego szukałem słowa. Ustalam sobie taki budżet domowy. Bardzo nie lubię i unikam zakupów takich kompulsywnych, czyli słynne FOMO. Staram się jak najbardziej mogę przemyśleć to jeszcze raz i jeżeli coś chcę kupić, to odkładam to czasem na kolejny dzień, zastanawiam się, czy to mi naprawdę jest potrzebne, a na kolejna rzecz szukam okazji, czyli jeżeli już coś sobie upatrzę, że chcę to sobie kupić, to sprawdzam w internetach opcje, jakieś wyszukiwarki cenowe, czy gdzieś w jakimś innym sklepie nie mogę kupić tego taniej. I takie okazje i rabaty pozwalają zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie właśnie nie pozwalają mi na zwiększanie tego poziomu wydatków mojego budżetu. W takim oszczędzaniu, może już taki mniejszy podpunkcik, ważna też jest rzecz taka, aby odkładać też dodatkowe dochody. Nie wiem, wpadnie ci jakaś premia, wpadnie ci fucha, którą zrobisz za kilka tysięcy
No i zamiast ją przejeść, zamiast przeimprezować, nazwijmy to, lepiej ją, przynajmniej część, jakąś, nie wiem, połowę, może być, niech będzie mniejsza część, ale odłożyć. Część z tego odkładać też i w ten sposób zwiększamy sobie ten zapas swoich oszczędności. Muszę się kolejny raz powtórzyć i powiedzieć oczywiście o celu. No, cel jest bardzo ważny, czyli jeżeli nie mamy celu, wszystko jedno, czy to jest inwestowanie, czy oszczędzanie. Dzisiejszym tematem jest oszczędzanie, więc żeby oszczędzać też warto sobie ten cel złożyć. Czy jest to właśnie odłożenie poduszki finansowej może, albo wakacje. Nie wiem, do Hiszpanii chcemy pojechać. Może właśnie, nie wiem, spłata kredytu, zakup samochodu, czy jakiejś innej rzeczy, która jest nam potrzebna, ale cel powoduje to, że dążymy do tego celu i dzięki temu też odkładamy sobie te pieniądze, bo wiemy na co. No jestem miłośnikiem metali szlachetnych, zwłaszcza srebra. Natomiast no muszę też wam powiedzieć, że mimo, że pieniądz fiducjalny no jest cały czas traci na wartości, to chyba wszyscy już wiemy, nie muszę tego powtarzać. Natomiast jeżeli mam oszczędzać i już wydawać, to zdecydowanie wolę gotówkę niż kartę. I to też jest jeden z takich, nie wiem, nazwijmy to trików, żeby robić zakupy gotówką. Dlatego, że ta gotówka jest mniej abstrakcyjna, jest bardziej policzalna. Bardziej boli, kiedy widzę, że znika mi w portfelu kolejny pieniądz. A na karcie, no nie widzę. Klikam sobie kartą i tak naprawdę już czasem nie pamiętam, czy jest jeszcze tam ten 1000, czy już dawno poszła pizza, poszło piwko i już 1000 nie ma. No to by była dobra pizza za 1000. No ale czasem są grube wyjścia i pieniążki się rozchodzą. Natomiast na takie wyjście właśnie lepiej wziąć sobie gotówkę, nie brać karty i w ten sposób bardziej kontrolujemy te nasze wydatki. Gotówka dyscyplinuje, więc dla mnie zdecydowanie gotówka. Zdecydowanie metale szlachetne, srebro, ale jeżeli już między kartą a gotówką, to gotówka. No i taka rzecz też, nie robię tego skrupulatnie w stylu, nie wiem, 150 zł, 200 na wyjście na zakupy spożywcze, ale ustawiam sobie limit, że nie chcę przekroczyć jakiś, że jeżeli ostatnim razem byłem w sklepie i wydałem tyle, to kolejny raz przychodząc też nie chcę, nie wrzucam do tego przysłowiowego wózka jak leci, nie patrząc na ceny, tylko no, staram się zmieścić w tym limicie cenowym na każdą wizytę w sklepie. No wiadomo, inflacja powoduje to, że ten koszyk jest coraz mniejszy. No i to wtedy zwiększamy limit. Ale tak to robię. No i co? Na koniec chyba już warto wam powiedzieć, na czym najwięcej się oszczędzi i na czym się najwięcej zarobi i na czym, co jest największą inwestycją. Już nie chcę mówić banałów w stylu inwestuj w siebie, ale skupcie się na tym, jak zarobić najwięcej pieniędzy, bo to właśnie praca przyniesie ten największy dochód i to tam możecie najszybciej awansować, zwiększyć swoje dochody i potem ewentualnie inwestować właśnie czy to w srebro, w metale, czy w inne aktywa. Ale to na tym powinniście się najpierw skupić, czyli jak zarobić najwięcej pieniędzy. No dobra, to chyba na dzisiaj tyle. Nie wiem, czy mówiłem z sensem, muszę to odsłuchać jeszcze po nagraniu. Natomiast jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcje, komentarze, lajki. To fajne i naprawdę motywujące, jeżeli właśnie jakieś dyskusje są pod filmami,
więc zachęcam do tego. Ja staram się wszystko czytać, czasem odpisywać, chyba odpisuję na większość, natomiast nie ma jakichś tam, nawet jak się nie zgadzam, nawet jeżeli mamy inne zdanie, dzielmy się tym. To zawsze też warto wyjść czasem ze swojej tej właśnie bańki informacyjnej, czy wiary w srebro. Ja nadal wierzę, nadal mamy bardzo niskie ceny na srebrze, więc to jest chyba taki najlepszy moment na inwestowanie właśnie w metale, zwłaszcza srebro, które jest mocno niedoceniane i kiedyś to nam zaprocentuje. No dobra, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.